Morgen, dzień 5. Pogoda jak widać, lepiej dzisiaj nie będzie. Zostawiamy nasze obozowisko i ruszamy na Park Jasmund, ale wcześniej do Saint-Tropez. Saint-Tropez. Sassnitz. Do Sassnitz. Tam też jest jakaś łódź podwodna, łódź już widzieliśmy, no może będzie interesująca. Przede wszystkim jakieś mini śniadanko i wtedy na Jasmund. A wiecie, wieczorem przyjeżdżamy, jak będzie wszystko zmoczone, to jest praleczka, jest suszareczka, jest ciepły prysznic, namioty już rozstawione, także nic się z nimi dziać nie będzie. Wskakujemy i śpimy, a jutro w stronę promu. Tak, No, ale Selin jeszcze najpierw, po drodze Selin. Po drodze Selin. No. I Putbus, jakiś też jest taka miejscowość. A potem 2 dni na dotarcie do Szczecina. No tam jest 150 km, więc takie to będą 2 dni mocne. Co, to 150 to byśmy jednego dnia zrobili, bo jesteśmy kozakami. Rowery są. Dlaczego miałoby nie być? Proszę bardzo. Jest tak, że gravele trzymają się razem i trekkingi trzymają się razem. Paweł już gotowy prawie. Byłeś na siłce? Rano już? Z rana siłka. No, także jest dobry dzień rozpoczęty. Dzisiaj podbijamy wysepkę. Może w końcu coś zobaczymy, bo na razie. A co wczoraj zwiedziłeś? No właśnie prawie nic. No, No latarnie jak nic? widzieliśmy. No. Paweł przesadza. Wczoraj pokazałem im 2 przystanki autobusowe i dach ponadto. A i kebaba. Wojtasku, żyjesz? Wojtas jest dead. Spróbujmy podejrzeć, co on tam robi. No nic nie widać. Ciemno ma, bo on ma taki, zobaczcie, fresh and black. Co oznacza, że jest świeżo i czarno w środku. Nie można mówić, że czarno. A jak jest? Ciemno? Afroamerykańsko. Okej, świeżo i afroamerykańsko ten. Kiedy Rozi zarządza, że wyjazd jest o 8, a o 8:15 nie jest gotowy, to już w sumie standard, przywykłem. Ale to jest tak, że na tą godzinę tylko ty jesteś gotowy i się dziwisz, że inni są gotowi. Jakoś mnie to dziwi, że ty się cały czas dziwisz. Bo ja lubię niemiecki Ordnung, a oni to jak tacy Hiszpanie albo nie wiem, tam Włosi. Maniana tam. Maniana. Maniana. Que sera. Co to znaczy? Dlaczego nie jesteś gotowy na czas wymarszu? Jak jest... No bo nie zostałem poinformowany po pierwsze, o której godzinie jest czas wymarszu. Jak to nie? Wczoraj była odprawa, czyli nie słuchałeś. No była odprawa, ale od końca godziny szczegółowo nie była powiedziana. Była powiedziana. Rozi, czy była powiedziana godzina wczoraj na odprawie? On mówi, że nie. A ty czemu nie jesteś gotowy? Jak jesteś gotowy? Czekam na was. Nie siedzisz na rowerze, No też nie. bo ja filmuję. A ja czekam na was. Jak filmujesz, to możesz nie być na rowerze, nie? Oczywiście. Dobra, jadę bez nich, trudno. Nara. Ruszyliśmy z kopyta. Dzisiaj ja jestem nawigatorem. Prowadzi Wachu. Wielkie szanse, że się zgubimy. Punkt numer 1, Sassnitz. Musimy upolować śniadanko, przegryźć i później może pozwiedzamy chwilę miasto, albo od razu ruszymy na Jasmund. Będzie dużo wiatru, więc będzie kiepski dźwięk, ale wybaczcie, dzisiaj jedziemy w stylu alpejskim. A jaki to jest? Bez zabezpieczeń. Czyli na minimalnym ekwipunku. Mamy tylko kredyt kart i karty do prysznica. Właśnie dotarliśmy na Ukrainę. Kurde, tu mają różne standardy, ale to, Jak to kiedyś było, jak są firanki w okna, to dużo ludzi mieszkają. a to jest jakaś chyba fabryka bardziej. Jakiś zakład. Opuszczony zakład. Jest uwod. Ten brytyjski. Ty, a ten taki jest konkretny, co? Na flagę brytyjską. No. Ten jest konkretny. Ten będzie droższy, bo jest w lepszym stanie. Wow!
Ten jest fajny taki. Ale przynajmniej już nie jest taki pordzewiały jak tamten. Już pracy rytm wypłoszył nocny dzień. Tyle słodko. Znaczy, ale w tym to przynajmniej jest widno, a tam stary to Tak? były jakieś egipskie ciemności. No tam tylko był jeden tunel, nie? Jedno przejście. No jedno, no. Możemy tutaj zauważyć, proszę Państwa, 6... Uwaga, to jest 6 czy? Może zaraz zatoniemy. Toniemy. Mamy tutaj 6 luków torpedowych i bardzo fajnie widać, że tutaj nie trzeba było siłą rąk ludzkich, tylko wszystko na wysięgnikach. Zastanawiam się, jak oni sobie tutaj rąk nie cięli na tym wszystkim. Dajesz. Palimy się! No i ty, a jak już by zalewało, to już by się uciekł. Żeby mnie zamknęli, bym był na tych filmach. Kurwa, chyba trzeba lepszą... Chyba muszę tak jak Rex przechodzić. Ale nie, A tutaj nie, to Wojtas. Tam nie ma uchwytu. Tu jest akumulator do motocykla. Dawaj klemy, odpalamy. Kurde, jaki akumulator. Rozi byś tu się zmieścił do spania, nie? A, bo to jest w ogóle... Tutaj 68 mężczyzn. Załoga liczyła. Wiecie co bym chciał zwiedzić? Prom kosmiczny. Ja prawie widziałem, tylko że mi nie był oddany. A gdzie byłeś? W Waszyngtonie. I nie, nas nie zabrałeś. Tam było to muzeum, ale widziałem tego, nie prom, tylko... Wahadłowiec. Nie, ten co spadał. Apollo? Nie, no ten co jak Apollo wyglądał, jak go nazwali. Apollo to był, no. Ty, ta jest dużo lepsza łódź niż tamta. Powiem ci. Tu no, warto. nowocześniejsza po pierwsze jest. Nie, to jest 7.4, a tam... Okej, tam to były lata 50, dobra. Nie można tu spać? Please don't lie, czyli że nie kłam. Tak jest. No tak Zobaczcie, ci jest powiem, przejście nawet dla człowieka. lekko Nie klaustrofobicznie. masz może takie pokrętu. I do czego to służy? Co najbardziej mnie fascynuje na tego typu statkach, to to, że tu jest mnóstwo tych kurków i jest osoba na pokładzie, która wie, do czego każdy kurek Tu w ogóle służy. masz wszystko jakieś, jeszcze masz inne skrytki, to coś jeszcze jest pod tym, nie? No są schowki jakieś. A może to są bagaże dla nich. Kurwa, ale na filmach to tak nie wygląda. Ej, zobaczcie, to jest super. Wyrzutnik śmieci. O. A, Cześć, i na to- wody. Będzie jakiś genek na pokładzie i tak mówi, o kurwa, cześć Staszu. I się na tym łapie. I się zanurzył. No i do czego to służy? Dobrze? Albo, o fajny mamy dzień. I kurwa, Skręcili w prawo. a nie, to jest fresh water, można sobie nalać. Ja pierdzielę. I ktoś to wiedział. I to jeszcze co innego wiedzieć na ten, tak normalnie, ale weź to wiedz w momencie, kiedy jest... Pamiętaj, najważniejsze jest no smoking. No smoking. A to jest chyba stare, to nie jest, że tylko teraz to zrobili. No dobra. A ciekawe, czy kiedyś tu palili papieroski. Na pewno. Ja nie idę, bo będziesz nagrywał, jak kupę przechodzę. Oho, akumulatorki. Te do samochodu, już tamten był do motocykla, a te do auta są. Each cell 560 kg. Tego okrętu. Każda bateryjka 560 kg. No fajnie. Są dane To, techniczne. to były pierwsze pojazdy elektryczne. Ale to takie tak. Watch and station. Ty patrz, tutaj zmiany są. Kto co robi. To taki komputer. No, Excel, to jest Excel. Excel lata się tych. 70. Tutaj jest dla introwertyków takie pomieszczenie małe. To oni ty tylko w wyobraź- 4 byli, już nie w 16 w pokoju, tylko Nie, w 4. 5, bo trzymasz na dole jednego. No, I siedzisz, Stefan. nie no, raz, dwa, trzy, 4. No jak? A tutaj No to też. tu plecaki. Nie, no też był materac na tym. Nie, tam są jakieś Nie, skrytki, no ale wiesz? to tam na tym materac normalnie, na innych tych pokazane było. Ja jebie. I teraz na przykład przychodzisz i mówisz, przesuń się kurwa, nie ma miejsca. Słuchaj, w namiocie mam więcej Ale z miejsca. Rexem byłoby przerąbane, jak puścił bąka w takim pomieszczeniu. To... Ciekawe, czy tu mieli dobre odpowietrzniki. Taki czerwony baton, tak picz, wszystkie smrody wychodzą. To nie jesteśmy sami. Znaczy mam wrażenie, Niemcy idą. że to jest dokręcone, nie? Hej, chodź, bo Niemcy idą. Kapitana bym chciał zobaczyć jeszcze, tylko lokal. Kapitana? A może kapitan jest Słucham. razem z pierwszym oficerem? Słucham, Co to za zbiórka? słucham. To są oficerowie. Beer room. Proszę, buteleczki były? Były. Mieli tu wszystko, proszę. Elegancko. I tymi 2 voltami ją zasilali? To była taka technologia. Weź to teraz skumaj, weź to wiedz. Wszystkim, nie? Żeby wiedzieć, o co ma kogo pytać. Na dziób to wychodzi. I co, Rex, widać coś? No. Nie ma naszych rowerów. A możesz kręcić? Nie, ale mogłem obrócić stóp tak. Wynurzamy się? Ładu odłamkowym. To jest do oglądania po prostu. Kurwa, jak tu usiąść, to pierdolę.
Dobra, dobra, widzę. Ładuj! Pal! Poszło. O, widzisz? Zatopiony. Dawaj mnie kolejnego. Dawaj jakiegoś... A tu kurwa jak na motorze. Do złotu, coś tak? Ale nie, ale siedzę jak na motorze, to jest ten... Ty kierujesz tą łódką? Tak, to jest control panel tej łódki. Inżynier, za ile wyprzedzamy Alonso? Ty, o, patrz. Tu się jeszcze, Zanurzasz nas. to jest chyba jakiś system, ostatnio Mercedes takie coś miał. A z tyłu, Sterowania. a z tyłu skrzydła góra, dół, góra, dół. A babka w koszy, co to Nie, jest? to trzeba... Albo zaraz się zanurzymy. Czekaj. Ale popatrz, masz... O, tu jest najważniejsze pomieszczenie. No, to takie... Ile? Mów. 40 dni plus tylko diesel chodził tylko na powierzchni, nie? Oni w zanurzeniu chodzili na elektryku. No bo diesel musiał przecież wywalać spaliny i brać powietrze. Jakby zastał powietrze ze statku, to tu by nic nie zostało. No tak, masz amperometrze, masz kiloampery, wolty, proszę bardzo. A tu masz Różnica i alternatywa to jest to samo. sterowanie akumulatora. Nie wiem co. Bo jedno produkuje Obroty. Tutaj jest taki control room, nie? O. Udało się wydostać. Zdecydowanie lepszy okręt podwodny niż ten w Peenemünde. Dobrze wydane 9 euro. Drogo, ale się opłaca, jak to mawia Rozi. Ciekawe, czy ten kołowrotek liczy ile osób weszło, a statek ile osób z niego wyszło. Tak, bo tam delikatnie oszukiwali. Jak chodziliśmy, to pan otworzył kołowrotek na pomiędzy przejściem i wpuścił 10 osób. No i paragonu nie było. I paragonu nie było, trzeba zostawiać. Niestety z przyczyn niezależnych Wojtas musi nas opuścić i wracać. Szkoda bardzo, ale życzymy mu powodzenia. Czy wracać szybciej po prostu. Tak, musi dotrzeć sobie do Szczecina, a stamtąd do Trójmiasta. Trzymamy kciuki, żeby mu się udało dosyć szybko. Port w Sassnitz. Idziemy zobaczyć i chyba będziemy jechać do góry na tą kładkę rowerową. Pojedziemy ją sprawdzić. To tak się okazuje w sumie, że ta kładka to nie jest rowerowa kładka. Co prawda jechali tędy rowerzyści, ale Nielegalnie. patrzcie tego, jak się wpycha tutaj w kadrę. On ma takie parcie na szkło, Paweł. On musi być w tym kadrze. Mało Pawła w kadrze. Także jest zakaz jazdy rowerem po tej kładce. To, że rowerzyści jadą, to nie znaczy, że można. Widzieliśmy kilku, no ale my chyba zgodnie z prawem się przejdziemy. Oni napisali tam tak dlatego głównie, że tu jest nachylenie 6% i to tak, że to jest danger napisali, nie? I dlatego jest zakaz. Oni nie byli na jesieniu. No, chyba tak, także to jest chyba głównym powodem, bo to pieszo rowerowa jakby była, to pewnie by zmienili tych pieszych na tych zjazdach. Ale zobacz, nikt nie idzie, to ja bym pojechał kawałek. Jak tam twoje lęki? Zamknąłem oczy i idę. Czujesz, jak się chwieje? Bardzo fajna ta kładka. Trochę bardzo wieje, no ale na to nie mamy wpływu. No ale widoczki naprawdę sztos. Teraz sobie uliczkami Sassnitz jedziemy w stronę klifów. Jadąc wzdłuż wybrzeża powinniśmy dojechać do Jasmundu. Jesteśmy u bram Jasmundu. Jesteśmy tutaj, startujemy stąd, jedziemy tutaj na punkt widokowy, żółte to jest trasa rowerowa, to jest jakieś UNESCO coś tam, UNESCO oczywiście. Potem wracamy się, jedziemy tam przez Werder, do góry, no to tam w sensie na północ. Tutaj skręcamy, jedziemy do takiego kolejnego superpunktu, tylko ten superpunkt jest podobno bardzo płatny i guzik tam widać, a zaraz obok zostają tutaj rowery, zaraz obok będzie taki punkt, z którego lepiej widać i jest normalnie widoczny. To jedźmy, żeby nam dnia A i starczyło. potem wracamy stąd, wracamy już normalnie miastem na pole narodowe. 8,5 godziny jesteśmy w domu. 20 godzin jesteśmy w domu. Bardzo podobnie jak w naszych lasach. Przewyższenia, szutrowe drogi, las. Czuję się, jakbym był w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Ale te ładne krajobrazy to dopiero mają się zacząć. Zostawiamy furki i dalej już tylko na piechotę.
Bo są takie miejsca w Jasmundzie, jest ich bardzo dużo, gdzie można chodzić tylko z buta, nie można jeździć rowerem. Jest wyznaczony główny szlak, a wszystkie odnogi trzeba pokonywać na piechotę. No to może i dobrze. Farader Verboten. I tu już idziemy sobie z buta. Powiem wam, że to była super opcja przyjechać tyle set kilometrów, żeby sobie pochodzić po lesie. Fajnie jest. Morze jakieś takie inne. Las jakiś taki bardziej bogaty. To jedno drzewo trzyma to wszystko w kupie. No tutaj nie ma ziemi już, nie? Wow, O, takie to fajne są. No słuchajcie, jest wysoko. Bezapelacyjnie jest wysoko i bezapelacyjnie jest pięknie. No, klif Orłowski może się lekko schować. Zobaczcie, tam ludzie chodzą tymi klifami, żebyśmy mogli tam pójść. Uspokaja mnie ten szum morza, szum drzew. Dobrze jest tak sobie podpoczywać. Czerpię energię z Jasmunda. Niektórzy czerpią energię z trójkąta, ze słońca, a ja z Jasmunda. pokaż jak wygląda Jasmund. To jest jasne. Kiedyś sprowadzaliśmy rowery z Jaru i tutaj też by się dało, tylko tutaj trochę szybciej. Oczywiście 2D tego nie pokażę, musielibyśmy nagrywać w 3D. 3D XD. No ale jest, uwierzcie nam, kurczę wysoko. Te takie białe punkciki to są w ogóle łabędzie. Nie wiem, czy w ogóle je widać. Ja wam mogę zaraz powiedzieć jaka jest wysokość. No jaka jest? Zaraz zobaczymy. To jest fajne. Jaka jest wysokość? Patrzę na zegarek. Wszystko ma w tym zegarku. Ty też masz? ABC 121 metrów. Pokazuje 68. No to ty masz źle, bo ja mam droższy zegarek, który pokazuje lepiej. Coffee time, ale dzisiaj na lekko jedziemy, więc nie ma palniczka, nie ma młynka, a przede wszystkim nie ma osoby, która zmieni nam kawę, także musimy teraz już tylko zaliczać kawiarnię. Nie ma tyle pary, nikt Na całe szczęście byliście wy, którzy te kawki ufundowaliście. Oto z budżetu kawkowego idą te kawki, także bardzo dziękujemy. Jakby ktoś chciał, to może się dorzucić. I pozdrawiamy serdecznie darczyńców. Pozdrawiamy. Smacznej kawusi. 205 metrów dosyć. Ja myślałem, że my przyjechaliśmy na wycieczkę nad morze, a nie w góry. Tlenu! Czekaj, Rozy, jak nie dajesz rady, to ci pomogę. O, Lepiej? dzięki! Dasz radę, Rozy, dasz To radę. dopalacz, to dopalacz. Szlak konny. Wszystko jest dobrze, trasa jest w porządku. Na kunik sztul. Tam jest na górze taki oficjalny punkt widokowy, który kosztuje 12 euro i każdy, kogo spotykaliśmy, mówił, że warto pójść trochę dalej, bo za free jest nawet lepszy widok, także idziemy sprawdzić. Nawet przez chwilę zastanawialiśmy się, czy wydać te 12 euro, ale stwierdziliśmy, że sobie obiad za to kupimy dzisiaj. Tak, a to jest po prostu taki skywalk podobno, taki, który... Czy może i fajny, nie? Że skywalk niby fajny, ale z niego dużo mało widać. To już jest to? To jest to? Powiedzcie to? mi, że to jest to. Dzień dobry, panie królu. Dzień dobry. Królewski widok za panem? Jakbym był w kopalni, pamiętasz jak byliśmy w kopalni Kredy? Tak. No to podobnie wyglądało. No, a czy morza nie było? Bez szału, nie? Na razie spoko. A tu mamy takiego customowego skywalka budżetowego. Tam jest jeszcze takie sokole gniazdo. No, idziemy tam właśnie. Tak. O, tutaj to tak. Tutaj to jo. Tutaj to to. Bo oni z kolei widzą te góry nasze, nie? Tak, no i widzą morze, nie? Tam jest takie miejsce, w którym jest bardzo ciasno. Mam wrażenie, że to jest jedno z pierwszych miejsc widokowych na tym punkcie. Tak jak widzimy, tutaj jest z 1885 roku. Tak przynajmniej mi się tutaj 60, 1865. Coś, czego nie umiem już nawet rozczytać.
mam wrażenie, że to jest właśnie od tego czasu ten balkonik, nazwijmy to. Piękne widoczki. I to akurat Ci się już podobało, To tutaj mi było się dobrze. bardzo podobało. Znaczy w Okej. ogóle mi się bardzo podobają te widoczki, tylko że niektóre mam takie pod domem, a tego nie mam. To ja spróbuję. Takie widziałem pierwszy raz. Jak będziesz wchodził na to po drugiej stronie musi być balast, nie? Także ja z Rozim będziemy stać na tych słupkach, Żeby a się ty nie wtedy, przestrzyło. ty wtedy wchodzisz, tak? Czyli widzisz, o, tutaj trzeba trzymać, nie? Żeby się nie przechyliło. Także teraz możesz wejść. Trzymam. Najlepsze miejsce widokowe, na jakim do tej pory byłem, na Rugi. A tutaj takie fajne skrzyneczki na rowery. Można sobie zostawić w środku rower. Jest też gniazdko do ładowania, więc jak ktoś ma e-bike'a, to od razu może sobie go naładować. Otwierasz, pyk, monetki i zamykasz. No, ten akurat nie ma do ładowania ten nie ma. To gniazda. 2 euro albo 1 euro. A, bo to jest tylko kaucja, to jest jakby chyba Tak. za fryko. To jest tylko kaucja, to jest za darmo, państwo. To tak jak Fido mówiłeś, to jest dobra cena. Uczciwie, nie? Uczciwie, ale naprawdę polecam w polskich miastach coś takiego. To naprawdę sprawdziłoby na przykład przyjeżdżacie do Gdańska. Stoją sobie takie automaty przy dworcu jakimś, pakujecie tutaj sobie sakwy, rowery. Na Stare Miasto jedziecie przejść bez żadnego ryzyka, że ktoś wam coś z rowerami zrobi i jedziecie dalej. Już widziałem takie rozwiązania komercyjne, za które się płaci, ale tutaj może władze zarządzające Jasmundem zdecydowały się, żeby taki stojaczki, takie szafeczki zrobić. No a też jest dużo takich stojaczków darmowych. Szkoda, że to nie są odwrócone U, tylko wyrwi kółka, ale spoko. Jesteś wycieczką objazdową, nie? I przywożą cię tutaj i idziesz tylko na ten skywalk i musisz zapłacić 12 euro dodatkowo i nie pójdziesz tam dalej, no bo już jedziesz dalej za chwilę. Pole golfowe. Można pograć w golfa. Zobaczcie, tu na Rugi wszystko można robić. Surfować, wspinać się, spadać z klifów. Umiesz grać w golfa? A co tam jest trudnego? Tak? Trzeba umieć uderzać tym kijem. Ja Jak strzelam, że to powiesz- nie jest takie Jak proste. powiesz mi ile mniej więcej kilometrów przechodzą golfiści, to pójdziemy. Ile przechodzą? No, w ciągu gry w golfa. Jednej partyjki. 15 km? No, ci gorsi, ci lepsi tym. Pozdrawiam kolegów golfistów tak w ogóle, mamy kilku. A ty grasz? Nie, ale dużo hokeistów, oldboyów albo takich już co nie ten grają w golfa, bo podobno dobry mają zamach. Wie jak na tych żłabach. Jesteśmy w miejscowości Lome. Można by poszukać jakiejś restauracji. Tutaj coś jest. Herzlich willkommen. Restaurant. Rodzi już przestał kisić kasę. Wreszcie zaprosił nas do restauracji i zamówił jakieś dobre mięso. Także dzisiaj bez biedy. Tylko dlatego, że udało mi się wyciągnąć w nocy kartę Fida z kieszeni, a tutaj można płacić kartą, więc... Wyciągnął rewoluta, na którym nie ma pieniędzy. Aha. Także będzie musiał zapłacić gotówką. Ja to chciałem. A że ma gotówkę, bo widziałem u niego w portfelu, to nie ma problemu. Wiecie, to nie jest jakaś taka byle jaka knajpa, nie? Tak czuję, że... No jak można zapłacić kartą? To naprawdę Ile jest- obstawiasz, że zapłacimy? Bo ja obstawiam, że 100. Ale że łącznie? No, No. będzie tak Euro. wyjdzie. Masz kasę? Nie, ale mam silne nogi, będziemy uciekać. Wiecie, nie za bardzo kumaliśmy, co jest w tej karcie, więc tutaj trochę walczyliśmy z translatorem, ale w każdej knajpie musi być jakiś Polak. No i pani Polka przyszła i nam powiedziała mniej więcej, co tam można zamówić i Czy sobie pani Polka, nie kelnerka, tylko pani Polka z kuchni? z kuchni. I pani nam tu Prawda doradziła. mówi, że nie zna karty, ale zna potrafi. No i wzięliśmy sobie jakieś mięsko. Zobaczymy. Wyglądało dobrze. Jakie tutaj są rekomendacje? 4,8, no. To dobrze. No, jak 4,8 to jemy. Jeszcze jakby mieli gwiazdkę z tego Michelina czy Pirelli, tam to git, nie? Może mają ze 100 mila. 100 milolsztyn. Nie ma jak wakacje w Niemczech w czerwcu. Słuchajcie, z 10 stopni może jest. Zakładam rękawiczki. Paweł zakłada rękawiczki długie. Dowód, tak. Także... 16 Ale- stopni jest. Ale słuchajcie, jest plus taki, że Rozik postawił nam kolację. Droga się opyla.
No i jeszcze ma te Revolution Race spodnie. To nie jest materiał sponsorowany. Kupił je za swoje Jezu. Właśnie deszcz się zerwał. Nigdy nie było takiej pogody, że musiał długie nogawki nosić. Taki był plan, żeby przeczekać deszcz w restauracji, ale... Czekaliśmy, ale czekaliśmy, że rady. Ile siedzieliśmy? Z 2 godziny? Nie no, z 1,5 godziny siedzieliśmy, to w tym czasie już 4 deszcze były, także tak musimy jechać, jakieś 20 km do kempingu. Po drodze jeszcze może sobie zrobimy zakupy w Lidlu. Także taki to dzisiaj dzień, z jasmundem i deszczem. Jesteśmy na szlaku, na miejscowość Sagard, 11 km, czyli jak dobrze pójdzie, to za pół godziny będziemy, ale... No właśnie, wiecie co? Plusem jest, że na kempingu jest suszarka, więc jak przyjedziemy, a wszystko będzie mokre, to sobie wrzucamy to do suszarki i mamy za pół godzinki suche, czy tam za godzinkę. Czy za 3. Mamy info, że Wojtas na kołach dotarł do Stralsundu. Stralsund. I będzie miał niedługo pociąg w stronę Szczecina. Także jemu się udało, ale na bank deszcz go nie oszczędzał dzisiaj, ani wiatr. Rozmawiałem z nim, mówi, że zmachany strasznie pod wiatr cały czas, deszcz. Dramat, mówi. Dlatego uciekł jeden pociąg. To jedzie kolejny dopiero. Jedziemy na Sagard. Fajnie, tak pod górkę trochę, co? Za mało było pod górkę dzisiaj. Spaliłeś już tego browarka? Bezalkoholowego? Browarka bez alkoholu. Teraz spaliłem już jak sikałem. Teraz walczymy ze schabem. Ja tam nie lubię nagrywać w restauracji, ale mieliśmy takie słuszne porcje. Do tego wjechał deserek. Także dzisiaj na bogato, ale zasłużyliśmy, nie? No ba. Teraz musimy odpracować jeszcze. Ja już czuję, że połowę tiramisu spaliłem na tym podjeździe. Chłopaków też mogę pozdrowić. Maciej, pozdrów panią. Pozdrawiam panią. Dziękujemy za pozdrowienia, różnie pozdrawiamy i jedziemy dalej. Mamy taką górę przed sobą wielką właśnie. Ale ja jestem fanką elektryków, a ja wiem, że wy nie lubicie. Ja. Lubimy bardzo. Maciek ma elektryka, a ja kupuję w przyszłym roku. Tutaj za każdą górką ukazuje się kolejna górka, coraz wyższa i coraz bardziej stroma. No to już przebija wszystko chyba. O, Adam jest przeszczęśliwy. Paweł atakuje. Wjechaliśmy na tą górkę, jeszcze na jedną, a tu jeszcze 2. Także tutaj jest taki big pump track. Lewa, 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 lewa. Sagard 3.6. Tutaj chyba troszkę wiało. Miejscami tak dmucha, że ledwo da się jechać. I z 13 na godzinę. No naprawdę wiatr jest silny dzisiaj. Dziś huraganowe wiatry. Dobrze na tym polu namiotowym jesteśmy osłonięci tym płotkiem, bo by nas tam zdmuchnęło. Ja i bruk. Jecha! Wow. Ale wycelował laserki w ciebie, zaraz cię zastrzeli. A fajnie zrobione. Jeszcze na koniec dnia próg, po prostu. Postawili sobie
Znak? O, ten tam pociska, nie? Zostawili sobie znak Straßenschaden i myślą, że jest git. No, by mogli to naprawić. Jak jest Schaden, to trzeba naprawić. Yes. Druga noc na tym wspaniałym niemieckim kempingu. Bardzo się cieszę, że mamy już namioty rozłożone, nie musimy To rozkładać. jest wielki plus. O, Dzierek z kolacją. Kurczę, patrzcie to, nie? Jaki typek, nie? To on tu wszystko... Ale ma... Dla nas też będzie? Będzie. To co, jajecznicę? Tak. Wypoczynku Patrzcie, takie bezalkoholowe piwo mi dał. jesteśmy nienormalni, jesteśmy jacyś. Zamiast pić tutaj jakiś alkohol generalnie na wyjazdach, Nie jak ma. prawdziwi To chłopi z jest Polski, to my Wyjazd no alko. Teraz picie nie jest modne już w tym roku, wiesz? Czyli my znowu jesteśmy modni, a nie awangardowi. Słuchaj stary, jeździsz 50 km dziennie na pusto, jadasz w restauracji, płacisz 100 euro za obiad. To ja nie wiem, to jest awangarda, to jest luksus. Jesteś na luksusowym polu I kempingowym. śpimy na kempingu za 10 euro. Słuchaj, gdzieś trzeba przyoszczędzić, żeby gdzieś można było wydać. No ale dzisiaj odłączył się od nas Wojtas przede wszystkim. To jest najsmutniejsza. Część dzisiejszego dnia Tak. i tej wycieczki. Musiał wracać do domu z powodów rodzinnych. Jak jest emergency, to trzeba trzeba jechać. Dokładnie. Więc zostaliśmy w trójkę. Na początek pojechaliśmy do Sassnitz, tam zwiedziliśmy brytyjską łódź podwodną, zdecydowanie lepszą niż tą w Penemunda. Nie, te niemieckie nazwy to w ogóle są nie do wymówienia. Jak można zrobić z 3 wyrazów jeden wyraz i potem to 3 jeszcze z 8. potem to wymówić, nie? A na końcu powiedzieć nicht. Niść. Co w ogóle zmienia postać rzeczy. Natomiast idąc dalej, stamtąd Wojtas się po zwiedzaniu łodzi odłączył, pojechaliśmy sami do parku Jasmond i tam troszeczkę pokręciliśmy i tam faktycznie te widoczki były przepiękne, to trzeba przyznać. W Jasmundzie to możemy powiedzieć, że przejechaliśmy chyba cały ten szlak rowerowy, bo on jest, tam ogólnie ten park to jest do zwiedzania na piechotę, więc podojeżdżaliśmy na wszystkie punkty widokowe, przeszliśmy się kawałek po lesie, bardzo ładnie, bardzo fajnie, no klify robią wrażenie zdecydowanie, klify jadły nam z ręki. Park też bardzo ładny, bo naprawdę taki naturalny park, gdzie drzewa jak skończą żywota, to po prostu leżą dalej w lesie. Duże drzewa, stare drzewa. Bardzo ciemny, Spróchniałe drzewa, brązowe drzewa. bardzo ciemny, Znaczy jakieś przybytniki jeszcze? bardzo ciemny, gęsty las. Ciemny, gęsty bór, Co było dzisiaj plusem, bo strasznie wiało, no więc... bo strasznie świeciło słońce. A i tak samo jakby świeciło słońce też by było plusem, także taki las jest całkiem spoko. Wiało, No, pizgało niemiłosiernie. cały dzień. Potem mieliśmy obiad. Mieliśmy obiad w miejscowości Lomę, Miejscowość Lome. Lomę, no. Tak, fajna restauracyjka, super jedzonko. Dzisiejszy dzień to tak naprawdę kilometrów mało, bo przejechaliśmy Dzisiejszy dzień głównie składał się z przerw, czyli tak jak lubimy. tak jak lubimy najbardziej, bo takie też było założenie tej wycieczki, że tutaj dużo zwiedzamy, mało jeździmy. Nie jest tak, że jeżymy bykiem, bo my dzisiaj wyjechaliśmy po 8 parę minut, a wróciliśmy w pół do 8, w pół do 20. Niż zwykle, nie? Czyli szybciej niż zwykle, a wróciliśmy tak normalnie, czyli w zasadzie byliśmy 11 godzin poza obozowiskiem i to cały czas gdzieś tam tu na rowerach, tu już No. szliśmy, tu coś patrzyliśmy. No, Jest godzina 20:30 i idziemy się myć do namiotów, bo jak się już umyjemy, to już siedzenie na powietrzu to bez I sensu. będziemy sobie gadać w namiotach. bo Tak, tutaj ale to chyba na wszyscy czacie, słyszą. bo jest duży wiatr, więc nie będzie nas słychać między namiotami. Tak. Że sobie taki pociągniemy Interkom. kiblofon. Właśnie, moglibyśmy mieć interkom, wtedy byśmy... Albo te Walkie-talkie. No. Ja mogłem wziąć, bo mam ich mogłeś, trochę. no mogłeś. Kurczę, byśmy mieli jeszcze kolejny gady do wożenia. Tak jest. No dobra, to do zobaczenia jutro. Wszystkiego dobrego. Cześć.